Ashiragato Tomeiha! A właściwie Bomdia powinienem powiedzieć, bo to jest Shogun 2. W sensie, że było po japońsku Ashiragata to coś tam. Chyba gdzieś nie, Ashigaru to Ashigaru. Ashigarato? No mniejsza, a kurde zepsułem snem, miał być taki, wiecie, fajny z japońskiego na przejście na portugalski. A potem portugalskie Bondia chyba dzień dobry, jeżeli się nie mylę. Bo zagramy w Shoguna 2, ale jako Portugalczycy. Tak, wiem, jestem geniuszem, znalazłem kolejny spaczony pomysł na szerzenie zniszczenia Total Kriegu i eksterminacji lokalnych tubylców jako najeźdźcy. Przy okazji powiększania napisu na mapie i zarabiania miliona szekli. No ale cóż, jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę. A tak poważnie to witam serdecznie, oczywiście znajomy Zajączka z tej strony. Klasyczny Shogun 2, ale z pewną modyfikacją. Modyfikacją, która na zwykłej kampanii Shoguna 2 dodaje nam grywalną Portugalię. Portugalię z historią, fabułką, jednostkami specjalnymi dla Portugalii. No i można jako portugalscy najeźdźcy cieszyć się ogniem i spaczeniem, a właściwie hiszpańskim tercios, pike and shoty, bo będziemy polegać na akapuzerach, tych wczesnych strzelcach i naszych jednostkach pikinierów, czyli będziemy się takie troszeczkę pike shotowe jednostki bawić jako europejscy najeźdźcy w Japonii. Drodzy widzowie, zaraz przejdziemy do dalszej części naszej portugalskiej inwazji na Wyspy Japońskie, ale zanim to dosłownie króciutki element sponsorowany z grą Warpath, z którą mamy współpracę. Jeżeli chcecie pomóc Zającowi wypełnić cele tej współpracy, musicie pobrać grę z linku na dole i osiągnąć 20 rozdział w kampanii. Dzięki temu bierzecie po pierwsze udział w giveawayu, gdzie sami wybieracie sobie grę, bo to Zając organizuje tego już giveawaya. I wy będziecie wybierać sobie gry, tylko trzeba być na Discordzie. Co więcej, ci, którzy wypełnią cele współpracy, czyli pobiorą grę i osiągną 20 rozdział kampanii, to dorzucają się do progów, gdzie każdy z progów odblokowuje kolejne rzeczy od multików i 12-godzinnych streamów po nową serię na YouTubach na tym kanale, czyli na przykład Potop Total War, najnowsza wersja Potop Total War. Wystarczy, że odpowiednio duża liczba żbiczków, czyli was, widzów, weźmie udział w tej współpracy. A sam Warpath to kliker wojenny bazujący o jednostkach od II wojny światowej. Podamy współczesne, nowoczesne maszyny, budujemy swoją bazę, budujemy swoją armię, szkolimy własnych oficerów, bierzemy udział w fabułkowych kampaniach, ale też bitwach klanowych na mapie bitewnej w sojuszu przy własnych jednostkach. Do tego wiele dziennych questów i eventów specjalnych z okazji różnych wydarzeń, oczywiście okraszone nutką badań technologii czy zbieranie surowców, to wszystko co ma klasyczny clicker. Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to polecam bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie zagrać z nami, to my nasz sojusz rozwijamy na serwerze 135 na region mapę, jeżeli chodzi to Smoleńsk. Zapraszam bardzo serdecznie. Koniec elementu sponsorowanego, wracamy na Wyspy Japońskie. Shoguna dawno nie było, bardzo dawno nie było Shoguna, także myślę, że to jest dobry motyw, żeby wrócić sobie do tego Shoguna i wrócić nie jako tam klasyczne daimyo, czy coś tam wymyślać na siłę, tylko pobawimy się troszeczkę w mody, bo my nigdy Shoguna nie modowaliśmy, a ta gra jakiś tam potencjał ma, jak sobie sprawdzałem mody, to jakieś tam ambitne mody, nawet zbyt ambitne mody powstają do Shoguna. Mówię o tych modach, gdzie niby mają nas przenieść do Europy. Właśnie na tam XVII, XVI wiek, czy coś takiego z tego co widziałem. Nie testowałem, nie wiem czy one są grywalne, jak ktoś grał, testował, to może się wypowiedzieć, to może do nich pójdziemy kiedyś serię jakąś, machniemy seryjkę z takich modyfikacji. A my natomiast machniemy sobie Portugalię. Portugalię, która nie dość, że będzie musiała ogniem swoich akebuzerów wyznaczać granice portugalskich kolonii, to jeszcze z patrzeniem jezuskowym będziemy musieli nawracać lokalców, bo my oczywiście jako dumni katolicy będziemy musieli mierzyć się z oporem lokalnej ludności. Tak jest, będziemy musieli się mierzyć z oporem lokalnej ludności. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy europejskie jednostki poradzą sobie z samurajami. Poziom trudności ciężki, bo zaczynamy z jedną prowincją na wyspie bez armii. Posiadamy umiejętności dla naszych strzelców, akebuzerów, którzy aż tak mocni chyba nie są. Ja sobie to chwilę testowałem i aż tak bardzo nie masakrują oponentów, jakby to się mogło wydawać. Mamy zwiększone przychody z handlu, tylko nie wiem, czy my z kimś będziemy handlować, tylko po prostu z tymi punktami handlowymi.
No i mamy droższe utrzymanie jednostek Ashigaru. No bo raczej lokalsi nie chcą pomagać najeźdźcom, a Ashigaru to ci najprostsi chłopci, więc nie musimy, za miskę ryżu nie będą dla nas robić, tylko powiedzmy za te 2 miski ryżu, wtedy dopiero będą pracować dla portugalskich najeźdźców. Rozpocznijmy kampanię. Nie jesteśmy Uesugi. Drogi doradco, jesteśmy Uesugi. Jesteśmy wschodem kontra zachód, a właściwie zachodem kontra wschód. Dopiero co zajęliśmy wyspę Goto. Goto. Wyspę Goto dopiero co zajęliśmy. I jeszcze jest opór lokalnej milicji. Zanim ruszymy dalej na mainland japoński, na główne wyspy japońskie, nigdy nie wiem, które to jest Kyushu, Honshu, Hokkaido? Nigdy nie wiem, zawsze jak gramy kampanię w Shogunie, ktoś mi w komentarzach tłumaczy, jak te wyspy japońskie odróżniać i nazywać, ale jak się kończy seria w Shogunie, to potem zapominam. Także na wyspy japońskie, zanim ruszymy, musimy się przygotować. Zmiażdż rebelię w Goto. To jest w ogóle pierwszy kwestior. Nie wiem jak bardzo fabułkowa, oskryptowana i urozmaicona jakieś tam misje, eventy ta kampania będzie. Mam nadzieję, że bardzo. Że to nie będzie zwykłe malowanie mapy, podbijanie, tylko że to będzie coś więcej. A więc, to jest nasza wysepka. Tuż przy tych zachodnich prowincjach japońskich. Tu gdzieś powinny być chyba te pierwsze chrześcijańskie daimia, które same z siebie tam chyba w kampanii mogą się nawrócić. Tam jest chyba Otomo, nie? Otomo w ogóle bazuje na tych portugalskich strzelcach, jeżeli pamięć nie myli. Ale my zaczynamy na tej Japonii. Zanim my w ogóle popłyniemy, możemy chcieć myśleć o desancie na Japonię, musimy ustabilizować sytuację. Także od razu tutaj jolo do przodu, hurra Polacy, uderzać husaria nie będzie, bo nasza wyspa nie do końca jest spacyfikowana. Mamy 50% shinto-buddystów, których trzeba nawrócić. Jak widzicie, porządek publiczny no będzie dramatyczny. Za kulturę mamy -5, no taksy to taksy i mamy jeszcze niehoronowego daimyo. Ja nie wiem, no siedzi, no przyjął lokalne kultury i wartości, tak? Przywódcą naszym jest... kim ty jesteś? To jest daimyo Lionel de Sousa. Ten Sousa z tych Sousów? Lionel de Sousa. Piękne spojrzenie. Gapisz mi się na nos? Czemu on ma taki wyciągnięty nos? Ma niski honor daimyo. Honor daimyo, przypominam, w Shogunie jest mucho importante. A, mamy -1, bo jesteś chrześcijaninem. No właśnie. Bo honor daimyo wpływa na zadowolenie prowincji i na nasze relacje z innymi frakcjami. Więc honor daimyo jest mucho importante. No i to są nasze jednostki. Nasze podstawowe jednostki, pykinierzy oraz akebuzerzy. Tych jednostek jest więcej. Mamy jakieś tam kawalerię, mamy mieczników, że mają być takim odpowiednikiem samurajów, ale głównie to pewnie będziemy polegać na tych pikemenach, jako Ashigaru powiedzmy, i akebuzerach jako strzelcach. Tylko że ja sobie jedną bitwę zagrałem i ci akebuzerzy aż takiego szału nie robią. Myślałem, że będą bardziej niwelować szarżujących Japończyków z katanami i krzykiem ura na nas. I te bitwy nie będą aż takie proste, możecie mi zaufać. To nie będzie takie proste, to będzie nawet trudne. Póki co schowamy wszystkich w mieście. Misjonarz Sebastian Torres wróci do naszej osady w Goto i na razie będziemy ją sobie pacyfikować. Mamy flotę. Flotą to my chyba będziemy mieli europejskie okręty, nie? Merchant Caravel. No to flotą raczej nikt nam nie zagrozi, bo te japońskie kwadratowe łupinki... Może nawet zagramy bitwy morskie. Jak nie będziemy musieli sterować japońskimi okrętami, tylko będziemy mieli europejskie i będziemy strzelać do tych japońskich dziwnych łupinek, to wtedy tak, to wtedy możemy bitwy toczyć. No i pewnie musimy polegać mocno na szlakach handlowych. Tu mamy jeden szlak handlowy dosłownie na naszej wysepce, który... Jak chyba zbudujemy port handlowy, będzie nam dawał szekle, bo na razie tu po prostu go zajęliśmy. Ale okej, jest jak jest. Budynków specjalnych nie mamy. Wszystkie budynki są po prostu przystosowane. O, tu możemy podejrzeć, jakie jednostki posiadamy. Pikemeni na razie, konni akebuzerzy, to może być ciekawe. Jeżeli oni będą mieli większą prędkość niż tam przeciętna jazda kawalerii, nie dadzą się złapać, to może być dobre takie strzelanie. Pytanie, czy będą mogli w ruchu strzelać. No, to też będzie interesujące. O, swordsmeni, to pewnie będzie, no... Trzyma tą katankę, ale ma ten europejski rynsztunek na sobie. Ale z katanką chyba stoi, tak mi się wydaje. Z katanką.
katanką, także zobaczymy. Akebuzerzy, mamy jakichś lepszych akebuzerów, do nich potrzebujemy technologię. No a tak to są dalej klasyczne budynki, kościółek też jest, nie? Bo niektóre dajmia wyznają chyba, mogą przyjąć chrześcijaństwo. Nie wiem, nigdy nie graliśmy w Shogunie pod chrześcijaństwo. No to jest, nie? No to oni pewnie też mogą kościółki budować i nawracać lokalnych, swoje religie i wierzenia. Jednak jak to chyba powiedział Napoleon, że armie maszerują nie na nogach, a na żołądkach. Zaczniemy od rozbudowy naszych poletek ryżowych. No, ta wyspa troszeczkę równin posiada, także gdzieś tam będziemy je kręcić. No i klasycznie od ulubionych zajęczych dróg. Niech oni to zbudują. Rekrutować na razie możemy tylko załogi statków kupieckich. Dosłownie, to chyba mają być załogi statków kupieckich. Poczekamy, na razie tego nie będziemy rekrutować. Jeżeli chodzi o technologię, machniemy sobie pierwszą technologię z drogi Chi, żeby mieć dostęp do marketu. Jak dobrze pamiętam, to markety były głównym źródłem zysku w miastach. Głównym źródłem zysku w miastach. Jeżeli chodzi o dyplomację, to my dopiero tu przypłynęliśmy. My jeszcze o Japonii za dużo nie wiemy, to jest dopiero początek portugalskich, powiedzmy, kontaktów, kolonizacji Japonii. Także tym okrętem, póki nasza armia pacyfikuje Goto, sprawdzimy, jak wygląda wybrzeże, jakie to tam dajmy, bo ja kompletnie nie pamiętam. Wiem, że tylko jest Otomo, Satsuma. Niektóre będą mniej, niektóre bardziej do nas wrogo nastawione. Pytanie, co z dajmiami katolickimi? Czy one może nie będą chciały sojuszu? Bo to jest nasza armia na początek, nie? I jak widzicie, nie za bardzo my jesteśmy ani finansowo w stanie coś rekrutować, ani przez budynki. Także z racji tego, że na razie i tak nie możemy opuścić Goto, to trzeba pacyfikować lokalsów, więc ciśniemy w ekonomię, a budynki wojskowe spokojnie, nie zając, zaraz do nich wrócimy. Poza tym, celowo budynki wojskowe chyba trzeba będzie w pierwszej zajętej osadzie gdzieś na wybrzeżu zająć, a nie się potem męczyć z ciągłym transportowaniem jednostek z wyspy, tak mi się wydaje. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Shoni odkryliśmy i nie możemy z nimi handlować. Bo nie mamy portu. Aha, i pierwsza frakcja tutaj to jest Shoni. Okej, i oni od razu walczą z Otomo. Otomo jest tutaj na wybrzeżu. Będę sobie powoli przypominał. Wiem, że to jest Uesugi. Oda była pod Ashigaru tych lepszych. My kiedyś graliśmy Odą chyba na legendarnym, nie? Pod Only Ashigaru. Tak, to było chyba to. Tokugawa. Oczywiście cysarz w Kyoto. Szkoda, że nie możemy z nimi pohandlować od razu. Handeli, bo oni mają tu porty. My mamy porcik tutaj. Może trzeba by go rozbudować na wyższy poziom. Wiecie, co zrobimy? Bo ta osada i tak średnio się będzie rozwijać. Na razie jest jedna osada. Ja bym maksymalnie podniósł podatki, żeby mieć 250 szekli więcej. To jest sporo na początek. A w następnej turze im odpuścimy. Na razie będą leciutko wścieknięci. I tak będziemy co turę wyłączać im te wysokie podatki, żeby dodatkowe szekle na początek z tej jednej prowincji wyciągnąć. No cóż, no jesteśmy najeźdźcami w tym świecie. Nie przybyliśmy tutaj... No w sumie też przypłynęliśmy głosić słowo Pana, ale przede wszystkim maksymalizować zyski z tych prowincji. O tak, szekle i spaczenie będą płynąć w tej serii. No i chyba tyle, co możemy zrobić, bo my jeszcze żadnych członków rodzin, żeby przeznaczyć im stanowiska, nie posiadamy. Nie wiem, ty musisz jakąś lokalną My Lady znaleźć, bo potrzebujemy dziedzica, potrzebujemy generałów i nadać im te stanowiska, tych komisarzy wojny, tego wszystkiego. Także skipniemy turę, pierwsza tura, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Statkiem na razie będziemy pływać, eksplorować. Misja dostaliśmy misję. Słowo Boga. Shogun wprowadził edykt zmuszający wszystkich jezuitów do opuszczenia Japonii. No to jest jawne casus belli przeciwko nam, Portugalczykom. To się w głowie nie mieści. Musimy ukarać Shoguna za jego występek i musimy opracować technologię to jest ta technologia wojskowa, nie? Nie, technologia Essence of Spirit to jest z drogi Chi, czyli tej takiej bardziej cywilnej, przemysłowej. No dobra, możemy to zrobić, bo my na razie badamy markeciki, potem będzie Zen, to możemy od razu w 10 tur to wybadać, jak najbardziej. Niszczymy teraz podatki, dzięki czemu oni już się nie będą muntować, a trochę zarobiliśmy i stać nas od razu na rozbudowę portu, czy mamy na market.
Machniemy port, to w następnej turze nie będzie stać nas na market, a w następnej turze moglibyśmy postawić markecik. A cóż tu nasze chciwe portugalskie oczka widzą? Czyżby komuś zbuntowała się prowincja? Ej, to by było dobre do zajęcia i założenia sobie przyczółku na mainlandzie i rozbudowania Hizen jako takiej naszej fortecy pod maksymalnie rekrutację jednostek, żebyśmy nie musieli się męczyć z wyciąganiem ich z wyspy. Także może zmienimy plany i przygotujemy się do szybkiej inwazji na Hizen. Dopóki nikt nam tego nie zabierze. Tu byśmy się do portu zdesantowali, w tej samej turze moglibyśmy przeprowadzić atak. No dobra, to wróć pod wyspę, bo to jest ciekawe znalezisko. Nie wiem, czy to tak powinno być, że im się osada zbuntowała, bo to był ten klan Shoni, nie? To Daimyo, tak. Oni stracili Hizen. To musielibyśmy zrekrutować tą załogę pokładową, tylko czy my damy radę zostawić tu, powiedzmy, samego misjonarza, żeby dbał o to miasto, a armią byśmy popłynęli się, zdesantowali, zrobili szybki przyczółek. Mamy 2 oddziały pikinierów. Co tam będzie? Tam będą Ashigaru, nie? Będą Ashigaru, my tu widzieliśmy kawałek armii. No właśnie, Ashigaru, włócznicy i łucznicy. Nie, no damy radę. Zrekrutujemy ten jeden oddział i desantujemy się. Dobra, cofam to, co powiedziałem na początku, jak zwykle, że gramy na spokojnie, przygotowujemy się, budujemy ekonomię, uspokajamy sytuację w naszej jedynej prowincji. Nie, to było 10 minut temu. Teraz lecimy jolo desant na wojnę totalną. O tak, żeby seria nie przemulała, skipnij turę. Droga Chi, teraz opracowujemy Zen. Zedam na +1 do zadowolenia. To jest mucho importante dla nas, zadowolenie wszędzie. Wpłyń do portu na razie, bo i tak nie możemy czerpać zysków z tego. Czy gdybyśmy wyszli armią, jak bardzo będziecie wścieknięci? -3, jeżeli wam wyłączymy podatki, jest 1. I to może być, bo będziemy sobie zmieniać podatki. O, nawet przy wyłączonych podatkach mamy 73 koku? 73 koku na turę. Także jedną turę możecie pociągnąć. W następnej turze będzie przychód, to zbudujemy sobie markecik, bo on daje stały dobry dochód i przy okazji Metsukę zrekrutujemy. Metsukę też pomoże dbać o porządek w zajętych miastach. Także ładujemy naszą pierwszą inwazyjną armię portugalską pod dowództwem Lionela de Sousy na okręt. I płyniemy. Nikt tego nie zajął. Płyniemy do portu. O proszę bardzo, Otomo płynie. Płynie Otomo. Mam nadzieję, że nie zajmą nam szlaku handlowego. A nawet jak zajmą, to ich zaatakujemy. Dobrze, zdesantujemy armię. Aha, wy nie możecie przez port przejść, żeby mieć jeszcze zasięg ruchu? No dobra, to was po prostu klasycznie zdesantujemy. Sousa sobie siądzie na tym japońskim foteliku, jakby był jakimś japońskim generałem. Portu może nie niszcz. Będzie dobra prowincja. Tu będzie slocik i tu machniemy pierwsze koszary, zbudujemy. O tak, i zaczniemy czerpać zyski z Japonii. A póki co, całą prowincją i jej ludnością zajmie się pacyfikacją nasz misjonarz. Słowo i pióro potężniejsze niż miecz. Tak. Jezuskiem i dobrym słowem zapanujemy nad lokalsami. Jeszcze będą dla nas zarabiać szekle i koku. Dobra, drobne zamieszki, ale byliśmy na to przygotowani. -3. Wyłączyłem podatki i są szczęśliwi. Machniemy do budowy markecik 850, dobra, i potem od razu Metsukę zrekrutujemy jak się da. Czy ty rzucasz nam wyzwanie tą swoją łupinką? Na mapie, o tu, w Shogunie można kręcić mapą, super. No nawet na mapie kampanii widać, że mamy te europejskie karaki. Oni te swoje dziwne kwadratowe łódeczki. Chyba w Shogunie jest ten okręt do zdobycia, ten portugalski, ten czarny okręt chyba, nie? Nie wiem, nigdy nie zdobywałem, możliwe, że tak jest. My w całym swoim geniuszu zajęczym zrobiliśmy inwazję zimą, więc cierpimy na attrition. Klasyczne zając, ale to nic, nam zależy na czasie, żeby żadne inne daimyo tego nie zaatakowało. Oni posiadają... Oni posiadają samurajów z Yari i tą kawalerię i jeszcze mają 2 świty samurajskie. Co prawda mury są zniszczone, bo sami zniszczyli je rebelianci przy szturmie. No ale chyba szturmować nie będziemy, ja bym to kontynuował oblężenie. 3 tury, 3 tury możemy oblegać, może przy odrobinie szczęścia wyjdzie i stoczymy bitwę w polu, bo myślę, że jak są te zamki japońskie w Shogunie, to łucznikami można tam strzelać fajnie, nie? I można wystrzeliwywać te świty japońskie i garnizon. Ale strzelcami?
Bo strzelec ci po paraboli nie machnie, no nie wiem, to nie będzie jak moździerz strzelało. Trochę problematycznie teraz. Zobaczymy, no fajnie jakby nas zaatakowali, to jeszcze bitwę byśmy sobie w pierwszym odcinku machnęli, bym wam pokazał jednostki. No dobra, flota na razie niech tutaj stoi, żeby to Otomo nic dziwnego nie zrobiło. Skutniemy turę. Popłynęli. Mamy bitwę. Mamy bitwę! Machniemy jeszcze bitwę w tym odcinku. Oczywiście, że machniemy, bo chcę wam pokazać. Oczywiście, że machniemy, bo chcę wam pokazać. Nasz generał, kawaleria europejska, dwie jednostki europejskich pikinierów, strzelce jak abuzery europejscy i jakieś tam załogi majtków pokładowych kontra samuraje z Jary, świta samurajska Ashigaru i Ashigaru Uchicy. Kto zwycięży? Kto dzisiaj zje miseczkę ryżu na szczycie tego zamku? Zaraz się przekonamy. No i super, wybrał najlepszą pogodę jaką mógł wybrać, czyli mgłę. Nic nie będziemy widzieć, ale jest jak jest. To są nasi akabuzerzy. Ale my chyba maksymalne mam ustawienia graficzne. Więc tak to wygląda. Nawet ładne te jednostki. Muszę wam powiedzieć, ładnie to wygląda. Takie europejskie. Tu widzę, że ma takie fajne te bokobrody dotąd. Fajnie. Nie są armią klonów, jak w jakimś Total Warze. Nie będę jego nazwy wymieniał. Ale można się domyślić. Tu mamy tych pokładowych majtków z szabelkami. Przyszli walczyć o bogactwo, plądrować. No i tu mamy naszych pikinierów. No nie, no będziemy ich pewnie często zestawiać z Ashigaru. Gdzie Ashigaru to jest podstawowa jednostka, jak grasz w Shoguna. Myślę, że pikinierzy będą naszą podstawową jednostką. A tutaj jest nasz Sousa. On będzie chyba w środku. W Shogunie generowie są w środku. Nie wiem, który to jest, ale te wasze konie mają sukienki. Nie wiem, czy płynąc z Europy najważniejsze było zabranie tych sukienek dla koni. O, widzę, że już lokalnego dialektu się nauczyliście. Coś tam po japońsku nawijają. No dobra, bo my będziemy musieli walczyć w specyficzny sposób. Ci akabuzerzy o tyle są fajni. Myślę, że trójszereg machniemy, że mają gigantyczny zasięg. Chyba nie będzie żadna jednostka miała większy zasięg niż my tymi strzelcami, co jest muito importante. No i będziemy chyba preferować bitwę na jak najbardziej otwartych polach. Ewentualnie na wzgórzu i ostrzał. Nie, myślę, że to otwarte pole, bo chcę zobaczyć, jak jednostki wyglądają. I my mamy możliwość strzelania z przyklęku. Oraz ostrzał szeregami, tak? Unit rank front to reach rank cleaning to reload and following. Nie, to ja chcę, żeby oni strzelali swobodnie, ale z przykucu. Bo tu będą czekać, aż każdy odda razem salwę, każdy rząd. Jeżeli dobrze rozumiem. Że rozstaw was... Przecież bardziej powinniśmy w kwadratach ich ustawiać. No dobra, niech będzie tak. Jeden oddział pikinierów do osłony tych naszych akabuzerów. Drugi oddział pikinierów do osłony tych akabuzerów. Na razie machniemy z tyłu. I wy gdzieś z tyłu. No i tak będziemy sobie prowadzić te bitwy z hordami Japończyków. Może troszeczkę do tyłu, żeby to lepiej wyglądało. Potem ewentualnie jeszcze bardziej się ściaśnicie, żeby zostawić lukę, żeby oni mogli strzelać. Ale tak, żeby nic ich nie zaatakowało. Zobaczymy też, jak oponent będzie wyglądał. On tam miał jeden oddział łuczników. Pytanie, jak łucznicy Ashigaru, a potem samurajscy będą działać na nasze jednostki. W sensie z przebiciem pancerza. Też ta portugalska chorągiew. Panowie, obiecuję, że dam wam bogactwo, duży napis na mapie, a przede wszystkim dużo Totalenkriegu i spaczenia. Wiary w Jezuska. Dobra, herbata. Prosto z Chin. W sumie powinniśmy dostawać jakieś posiłki z tej portugalskiej kolonii. Tej naprzeciwko Hongkongu, jak ona się nazywała? Macao. Po Macale. No wiecie, o co chodzi. Tam chyba Portugalczycy wcześniej założyli kolonię. Może coś będzie, jakiś evencior czy coś. Troszeczkę czuję się jak Cortez może? Czy inny hiszpański konkwistador przybywający na ziemię Azteków, Majów, a potem i Inków i niewielkimi siłami masakrującymi całe imperia? No zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście normalnych armii pokonać tym nie będziemy. O, ty zaczęli strzelać. Gadu, a tam Japończycy wybiegli z tego. Wybiegli z lasu, ze wzgórz. Nasi strzelają. Chyba dźwięk jest spoko. Pierwszy rząd kuca, a pozostałe 3 strzelają. No bo w sobie nie są ściśnięci, jest duża przerwa między nimi, to sobie swobodnie strzelają. Czy tylko z przykucu walą.
Dużo Japończyków biegnie. Nie wiem, czy tą pierwszą nie, coś tam ubili. Wy macie umiejętność szybkiego przeładowania. Suppression Fire może na razie nie. Panowie, mur Yari może nie, ale mur Pik. O, dobrze, przygotować się. Przygotować się. Będziemy tymi strzelcami pewnie mocno łamać moralki. Patrzę, jakie straty zadajemy i... No nie za duże bym powiedział. Nie za duże. Ale moralki łamiemy. Dobra, świty samurajskie się rozbiegają. A wy będziecie ewentualnie kontrować tą kawalerię z Yari. Weźcie w nią wbiegnijcie. Mamy za mało tych. Za mało włóczni. Od razu potem kawalerią zaszarżujesz. Zainspiruj ich. Okej, trochę ryzykujemy, że nam generał zginie ciągle w ciągu pierwszej bitwy. I nasi strzelcy... Nie jest great danger, wszystko jest pod kontrolą. Nie wiem, czy chcę, żeby nasz generał europejski walczył z tymi samurajami na koniach. Stańcie z przyklęku. Obróćcie się. Obróćcie się. Okej. Niech się z nimi nie bije generał, bo generałowie szczególnie mają dużą tendencję do umierania. To jest zwykła jednostka. On może równie dobrze w pierwszej szarze zginąć. To nie jest pan Aragorn na Divine Conquer. Kucnijcie sobie i strzelajcie po tych Ashigaru z Yari. Ashigaru z Yari. To są samuraje z Yari. Trzeba ich fokusować. Tu możecie Suppression Fire. On zwiększa szybkostrzelność, ale zmniejsza celność. No przy tak bliskim oddziale to chyba powinien się dać radę, nie? Albo zrobimy tak i strzelajcie po nich. Dobra, no i git. O, ale tam salwa poleciała, dobrze. Ci nasi marynarze z nimi się biją. O, panikują git. I jak bitwa jest pod kontrolą, to ja bym trochę popatrzył, jak nasi walczą. Czy Ashigaru, czy europejscy pikinierzy? Kto zwycięży? Tam kawaleria walczy, żeby tylko generał nie zginął. Dobrze, dobrze. I nasi... Macie swobodny ostrzał, nic wam nie zasłania. Przy klęku, git. A panowie, rozstawcie się tutaj. Kawaleria na drugą stronę. Możemy dać przegrupowanie naszym oddziałom. Strzelacie, strzelacie ładnie, ładnie strzelacie. Dobrze. Dobrze. Rozstawcie się tak, żeby im nie zasłaniać. Tu panikują. Ja już chciałem generałem Soulsowy szarżować. To może być dobra epicka seria. Dobra, spaczona epicka seria. Porozjeżdżaj troszeczkę. Zaszarżuj. W sensie ty zaszarżuj na tych. A wy wiedzcie tu. Zobaczymy statystyki po bitwie. Jestem ciekaw, ile ci strzelcy zrobili. Oni non-stop praktycznie strzelali. Jeżeli chodzi o pikinierzy kontra Ashigaru, to mamy przewagę. Pikinierów niewiele poległo, tak naprawdę. A tych samurajów z Yari w sumie bardziej on stracił na podejściu i stojąc za linią Ashigaru i oni obrywali od naszych strzelców. Jakby najpierw rzucił tych samurajów z Yari do walki z naszymi pikinierami, myślę, że to by mu lepiej wyszło, a Ashigaru, żeby ganiał na przykład naszych strzelców. Dobra, zakończ bitwę, to są buntownicy, to chyba nie musimy ich ścigać. I tym sposobem, przy minimalnych stratach zajęliśmy pierwszą osadę na japońskim mainlandzie. Na japońskim wyspie. Stracił 666. Piękna zapowiedź tej serii. Piękna zapowiedź tej serii. A chciałbym tylko zobaczyć. Akebuzerzy 326. Okej, sporo zrobili. Ale dał nam praktycznie cały czas strzelać. Nie, bo jak testowo sobie odpaliłem bitwę, to on fokusował tych akebuzerów. Omijał pikinierów, a fokusował akebuzerów. Dlatego mówiłem, że te bitwy aż takie proste nie będą. No ale tutaj ładnie udało się go przyblokować. Najpierwsza osada Hizen zdobyta. Pokojowa okupacja, pokojowa. Doktryna pana Aragorna tutaj zostanie w inny sposób zastosowana. Musimy naprawić fort. Naprawimy fort. Klan zniszczony. Sagara. Nie mam pojęcia jakichś pomniejszych klanów. Będzie teraz problem, bo trzeba będzie jakoś zadbać o lokalsów. Zbudowałeś ryneczek? Zbudowałeś, więc od razu... A nie, 2 tury. Potrzebujemy Metsukę. Potrzebujemy wam włączyć podatki. Tu byśmy... Kurde, tu by się też przydał kościółek. Naprawimy na pewno zamek. Flotą wpłyniemy tutaj, bo tu już chyba będziesz mógł handlować do tego portu. W następnej turze będzie 1000 koku. Super. To... Kurde, nie, bo tu będą te sloty, nie?
Szczególnie sloty budowlane. Co ja wam tłumaczę, pewnie wy macie więcej godzin szczególnie ode mnie. Ale sloty budowlane zależą od zamku. I żeby mieć więcej slotów, trzeba zamek na wyższy poziom, a potem te wyższe poziomy chore ilości pieniędzy kosztują. A potrzebujemy prowincji, która będzie nam dostarczać jednostek i piechoty i strzelców. W ogóle, czy Otomo zajęło całą wyspę? Czy... Nie całą wyspę, ale mają 3 prowincje. I oni są o właśnie, są chrześcijanami. Przyzwyczajcie się do tego widoku. Portugalski sztandar, portugalska chorągiew flaga w japońskim stylu nad płonącymi zgliszczami japońskich fortów. Często będziemy to oglądać, a w tle jeszcze te japońskie drzewa wiśniowe. Skipujemy turę. Jeżeli dojdzie do buntu... O, tam chrześcijański misjonarz z Otomo sobie biegał. W sumie, to nie jest takie złe, że my pierwszą potencjalną wojnę będziemy dużo mieli z Otomo, bo oni za nas ponawracają dużą część prowincji. Dobra, teraz studiujemy esencję ducha, która jest do questa potrzebna. Misjonarze minus 20 do kosztów akcji. My raczej misjonarzy będziemy trzymać jako bierne nawracanie prowincji po podbijanie zadowolenia. Tu teraz musimy wyłączyć podatki. Mamy prawie 2000 koku. Zbudujemy port w Hizen. I jeżeli nam starczy szekli, to zbudujemy port w naszej stolicy Goto. Bo chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej zaczęli czerpać zyski z tych punktów handlowych. Tutaj na przykład będziemy handlować jedwabiem z Chin. No to powinno by iść do stolicy, tylko że nasza stolica jest na wyspie. Nie wiem, jak to będzie szczególnie działało. No ale przetestujemy, zobaczymy. Wielki klan zniszczony. Oda! Okej, ciekawe. Tak szybko Odę zniszczyli, chyba jeden z silniejszych klanów. Tak mi się wydaje. Nic nie rekrutujemy, podatki wyłączone. Jak idzie nawracanie? 60%, bardzo ładnie. To jest chyba napisane będzie, nie? 61. No jakbyśmy budowali kapliczki, ale kapliczki zabierają slota. Kapliczki zabierają slota, ale potrzebują szekli i armii. Jeżeli będziemy bunty ogniem i spaczeniem likwidować. Skipniemy turę. Zakończono budowę. Mamy możliwość zrekrutowania Metsuke. Od razu Metsuke rekrutujemy. Metsuke będzie genialny do poprawy zadowolenia w miastach. Pewnie jak w następnej turze machniemy Metsuke, to już będzie zadowolenie na wystarczającym poziomie. Swoją drogą, ty w Hizen... O właśnie, biernie dostajecie chrześcijaństwo, bo graniczymy gdzieś tutaj z Otomo albo innymi chrześcijańskimi prowincjami. Bo Shoni ma lokalne wierzenia. Otomo walczy ze wszystkimi. Shimazu, Ouchi, Sogo, Shoni. Okej. Za jedną turę będzie port zbudowany, świetnie. 1000 koku na turę. Zobaczymy, jak ten szlak handlowy zacznie działać. Docelowo musimy... Patrzcie. Wiedzieliście, że w Shogunie można powiększyć mapę? Docelowo wszystkie tutaj te punkciki handlowe, te 5, ma być pod całkowitą naszą kontrolą. Bo jeżeli my mamy europejskie okręty, no to żadna ta japońska śmieszna łupinka nam nie zagrozi. Tylko ten daleki tam na północny do jakichś Kamczadalów, Ainorów porcik handlowy nas nie interesuje. Za ile wybadamy technologię? Za 5 tur zrobimy kłeściora. Świetnie. Misjonarz awansował. Świetnie. Sebastian Torres na wyższy poziom. Zamieszki w Gotto i... Mamy porty i dalej nie handlujemy. Drogi Metsuke. Metsuke to jest Dominguez Motoyuki. Takie... Niby Japończyk. Dominguez to takie portugalskie, a Motoyuki to takie japońskie. Łączymy dwie kultury. Dwa światy. Portugalczycy. Dobra, zarządzaj osadą i jest -1. Ale poczekaj, może jak nasz awansował misjonarz, przypominam, w Shogunie to jest tak, że oni awansują, tutaj dostają sobie perki te losowe, a tutaj im drzewko badamy. Fajnie jakby dostał coś do nawracania albo zadowolenia. Przeczytałem Chuck Norris. Jeszcze podobny do takiego Chucka Norrisa. Chuck Norris. +1 do nawracania prowincji i -7 do zasięgu ruchu. Albo miecz z Toledo. -10% szans do bycia udanym celem zamachu. A man of God should not be an armed fool. Człowiek Boga nie powinien być bezbronnym głupcem. Nie, weźmiemy Chucka Norrisa, +1 do nawracania. Pobożności podczas nawracania. Także Chuck Norris będzie ich nawracał.
A tutaj mamy nawracanie postaci, prowincji, no to prowincje, no i 2 razy. Tylko, że znowu musimy wam wyłączyć podatki niestety, na jedną turę, a szkoda, bo to jest minus 500 koku. Oho, prawie pełna armia Shoni przeszła. Znaczy jak nas zaatakują, to my się chyba w zamku obronimy, nie? Bo będzie jeszcze garnizon, nasi strzelcy, tam będzie chyba oddział Ashigaru, łuczników i świty samurajskie, więc chyba powinno... Chociaż może my mamy inne garnizony, nie mam pojęcia. Ale na razie na spokojnie. Dobra, osada już spokojnie będzie cały czas się utrzymać z podatku, co prawda 2 agentów tu trzymamy. Ale cały czas nam będą płacić, bo chcę ten port zbudować, żeby zacząć zarabiać. I w sumie następna nasza inwestycja to będą pikinierzy czy strzelcy? Chyba pikinierzy. Bo na razie mamy jeden kafelek. To jest tańsze w utrzymaniu. Pikinierzy czy akabuzerzy? Pikinierzy to jest 230, a strzelcy to jest 115. Ty. 2 oddziały akabuzerów to 1 oddział pikinierów. No to zmienia postać Rzeszy. Ale tą decyzję myślę, że zostawię sobie na kolejny odcinek. Myślę, że jak na początek zajęcie pierwszej osady na Wyspach Japońskich, stoczenie pierwszej bitwy, które da nam przedsmach tych większych batalii i wprowadziło nas, myślę, że fajnie do modyfikacji. W ogóle tak patrzę, że my mamy taki jasno-zielonkawy kolor tą Portugalią na mapie. Taki nie za ładny, ale niech będzie. Także co, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Przypominam o seriach dla patronów, 5 zł na Patronite na miesiąc, albo subskrybent na Twitchu, może być ten darmowy z Amazon Prime'a. Także polecam tę serię dla patronów, polecam czekać na odcinki z Shoguna Portugalczykami, bo sam jestem ciekaw, jak tu się potoczy fabułka. No i do następnego, cześć, cześć.